Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny film. Dzisiaj chciałem sobie porozmawiać z Wami na temat takiego bardzo ciekawego tematu. Jak wiemy, pogoda nam się zmienia. Robi się coraz cieplej, za czym idą przeróżne skutki jakieś tam atmosferyczne. Mamy to coraz to bardziej gwałtowne burze, jakieś przeogromne gradobicia, masę przeróżnych rzeczy. Tak przynajmniej brzmi ta oficjalna wersja tego wszystkiego. Jednak, co próbuje się zrobić? Próbuje się tutaj zneutralizować dwutlenek węgla. Także to wszyscy wiemy, jak to działa. Zaraz Wam jeszcze coś więcej na ten temat powiem. Powiem Wam jeszcze taką inną przyczynę, o której nikt nie mówi też, dlaczego tutaj się cały czas też wszystko ociepla. Ponieważ jest jeszcze jedna bardzo przemilczana właśnie rzecz, a na samym końcu to jeszcze Wam coś pokażę, co właśnie dotyczy się takich właśnie gwałtownych zjawisk atmosferycznych, jakichś tam takich burz z tym ogromnym gradobiciem, które też tutaj właśnie u nas miały miejsce niedawno. To Wam coś bardzo, bardzo fajnego pokażę na samym końcu. Ale przejdźmy sobie od tego początku. Moi drodzy, ten dwutlenek węgla, ostatnio widziałem bardzo fajny, ciekawy program, jak tam w Niemczech pokazywali, jak fajnie można zarobić, posiadając samochód elektryczny. Teraz uwaga, kupując sobie ten samochód elektryczny, mamy tam jakąś emisyjność, nie? I niby, że już nie jeździmy spalinowym, to mamy tam jakąś ilość ton tego CO2, czyli tego dwutlenku węgla zaoszczędzonego, które zaoszczędziliśmy, nie? Bo niby go nie ulotniliśmy do atmosfery. I teraz tak, teraz są firmy, które ten nadmiar od Ciebie skupują. Tak, możesz sobie to sprzedać, czyli masz tam tyle, nie zużyłeś, bo nie jeździłeś tylko elektrykiem, jeździłeś, sprzedajesz tu. Te firmy skupują od tego, bo potrzebują wielką pulę. I teraz co? Firmy, które mocno zanieczyszczają środowisko, czyli wyrzucają bardzo dużo tego dwutlenku węgla do atmosfery, muszą płacić duże kary za to, że tak robią. Ale, że te firmy małe skupują to wszystko wokół od nich, mają większą taką paczkę tego, sprzedają to takiej firmie. I nagle ta firma, która tam kopci, nie wiadomo co jeszcze, jak zanieczyszcza, nagle okazuje się, że ona jest zielona. Magia. To tylko możliwe tutaj w Europie. Jak się nie przełoży jakichś brudnych firm gdzieś dalej, poza Unię i się stamtąd później towary sprowadza, to się im sprzeda po prostu świeże powietrze. To jest dosłownie handel powietrzem. Tak, handel powietrzem. Ktoś by kiedyś powiedział w średniowieczu czy coś, jakbyś mu chciał sprzedać woreczek z powietrzem, to by ci powiedział tu. Ale dzisiaj się to robi, dzisiaj się sprzedaje woreczki z powietrzem, no może nie woreczki, papierki z woreczkiem, albo cyferki w świecie wirtualnym, które sugerują powietrze i zmienia to całkowicie sytuację, bo taka firma już nie musi płacić tej gigantycznej firmy. Oczywiście ma jakiś tam dodatkowy wydatek, bo musi to odkupić od tego tutaj kogoś, ten ktoś też tam zarobił, kto to sprzedał. I tak znowu idzie cały łańcuch, a na samym końcu kto za to zapłaci? Konsument. Oczywiście konsument za to zapłaci, bo konsument kupuje na samym końcu i te wszystkie koszty z tym wszystkim związane, no to co? Te firmy wrzucają oczywiście w swój towar, bo przecież one nie wyprodukują tego poniżej linii, żeby nic na tym nie zarobiły. Muszą na tym zarobić, więc te wszystkie koszta idą oczywiście w te towary do środka. I płacę ja, płacisz ty, płaci twoja ciotka, matka, babcia, wszyscy wokół płacą za powietrze. Dobra. To tak na marginesie było, ale jest jedna taka rzecz. Bardzo ciekawa rzecz, o której nikt się nie mówi. Drodzy, takie coś. Wiecie co to jest, nie? Telefonik, później mamy routerki, mamy bardzo fajne różnego rodzaju rzeczy, auta, które się same komunikują, liczniki typu smart, mamy też te piękne wieże wokół, które te sygnały wysyłają i tak dalej, i tak dalej. A jak wiemy,
Były to kiedyś badania, to wam o tym mówiłem, tych norm, które ustalano na te promieniowanie, żeby tam nie przekraczało 1 stopnia, żeby ci nie ogrzewało bani, jak będziesz sobie dzwonił, żeby ci po prostu bani nie ugotowało, no to tak bezpiecznie zrobione, żeby ci tylko o 1 stopień mogło podnieść, nie więcej. O 1 stopień by ci mogło podnieść, to tak 1 stopień, nie? Wiecie, ten 1 stopień w organizmie już tam dużo potrafi zrobić w tym wszystkim, ale teraz popatrzmy sobie na to z innej strony. Ta technologia to jest nic innego jak mikrofalówka, tylko że z mniejszą częstotliwością, ale mikrofalówka. Co robi mikrofalówka? Ogrzewa. Tak, ogrzewa. Takie jedzenie jest już totalnie do bani z takiej mikrofalówki, ale ogrzewa. Jakie z tego wnioski? Kiedy nagle mamy ileś tam bilionów takich urządzeń, mamy ileś bilionów różnych takich nadajników, mamy ileś tam bilionów czy setek bilionów różnych pojazdów, gadżetów, zegarków, wszystkiego, co się z tym wszystkim komunikuje wokół. Wy myślicie, że to nie ogrzewa tego powietrza wokół? I czemu nikt o tym nie mówi? Że tu to jest też ogrzewanie tego powietrza całkowicie wokół? O tym nikt nie mówi. Ale tym bym się zbytnio nie przejmował, bo Ziemia ma swoje mechanizmy i ona to potrafi wyhamować. Kiedy będzie za, to wyhamuje i jak pokazuje nam historia, to mamy zawsze, przecież była epoka lodowcowa, później znowu było ciepło, była znowu epoka lodowcowa, było znowu ciepło, później była mniejsza epoka lodowcowa, znowu było ciepło, teraz dalej jest ciepło, no i za chwilę pewnie znowu będzie zimno. I taki z tego będzie całkowity efekt. Oczywiście mamy jeszcze migrację klimatyczną, bo najpierw mówiło się ocieplenie, później się skorygowano i już powiedziano, że to już jest wędrówka klimatyczna, bo zauważono, że to im zaczęło nie przechodzić. Bo wiadomo, że kiedyś na Saharze były na przykład morza, cała woda tam jest oczywiście pod spodem dalej, pod piaskiem, co też badania pokazały, że ona tam dalej jest, ta woda cała, tylko po prostu jest pod piaskiem, no. I znajdowano tam szkielety różnych ryb morskich, jakichś wielkich, nie wiadomo czego jeszcze. Znowu gdzieś tam na Antarktydzie znajduje się jakieś tam mamuty, nie wiadomo co jeszcze, tego typu rzeczy. I takich sytuacji jest naprawdę sporo, że w różnych częściach świata znajduje się rzeczy, które nie powinny tam być, jeżeli ten klimat byłby cały czas taki sam, ale on nie jest taki sam, bo on się cały czas zmienia i to się przesuwa. I u nas wygląda na to, że będzie po prostu cieplej. Będziemy mieli bardziej tropikalną pogodę za niedługo, o ile nie przyjdzie takie całkowite znowu ochłodzenie i to całkowicie schłodzi. To jest pierwsza część filmu. Teraz przejdźmy sobie do drugiej części filmu, ponieważ wiele z Was nam pisze, że cały czas pogoda tam jest sterowana. Są różnego rodzaju komentarze na ten temat. I sporo tego widzimy, my to wiemy już od dawna, że tutaj są różnego rodzaju takie różne fajne rzeczy, jak na przykład różnego rodzaju kreseczki nad głową, które nam się pojawiają. Tutaj Wam wkleję teraz coś bardzo fajnego, zdjęcia pilota prosto z kokpitu, który zrobił bardzo fajne zdjęcia. Także tutaj macie zdjęcia prosto z samolotu, który leciał za drugim samolotem. To sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda. Zwróćcie na koniec uwagę na pewien taki przycisk, który tam jest w kokpicie. Zwróćcie sobie uwagę na ten przycisk. To tak jeszcze dla tych wszystkich, którzy dalej myślą, że to jest, że to bezsens jakiś, nie? Że to w ogóle nie istnieje i tak dalej. To popatrzcie sobie na ten przycisk. Teraz macie te zdjęcia, niech Wam tutaj przelecą. No, fajnie, nie? Ogólnie. Bardzo piękne zdjęcia, mi się bardzo podobają. Ten piękny wschód czy zachód słońca. Wiecie, super piękny, nie? To wygląda mega. Mi się podobają takie widoki.
Także jest ok, nie? Dobra. No i co? I później mamy takie różne dziwne twory, jak na przykład to tutaj teraz. Także no, wygląda to dość ciekawie, nie? Taka chmura, nie wiem, może się rozciągła, może tak szybko pędziła, że ją po prostu rozciągło i zrobił się z niej taki, no nie wiem, taki wałek, nie? Bo ogólnie to jest wałek, więc no pasuje, wałek. Wałek chmury się z tego zrobił. I drodzy, wyciągajcie z tego wszystkiego wnioski, a teraz na koniec jeszcze pokażę wam coś bardzo fajnego. Zdjęcie, a właściwie nie zdjęcie, to jest takie ujęcie radaru pogodowego tutaj nad Polską, kiedy tu były takie dosyć mocne burze, które tutaj szalały, wiecie, jakieś gradobicia, jakieś wyłamywanie drzew z korzeniami, tego typu rzeczy. No to tutaj mamy coś takiego bardzo fajnego teraz w tym wszystkim, także to sobie zerknijcie też, bardzo ciekawe. Wnioski wyciągnijcie oczywiście sami z tego, co to jest, bo to chyba potraficie wyciągnąć te wnioski, ja was wierzę. Także jak widzimy, moi drodzy, bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Jest coraz ciekawiej na tym świecie. No i później my się dziwimy, że my mamy takie przeróżne właśnie efekty dziwne, jakieś gwałtowne burze. Dlaczego? Dlaczego to robione jest? Po to, żeby ludzie zrozumieli, że nam się klimat ociepla i żeby się zgodzili na wszystkie opłaty, które za tym idą. Tak, bo ty się musisz na to zgodzić. Ty przecież chcesz tą planetę ratować, więc musisz za to zapłacić. A że tak bez tej takiej małej rączki pomocy może by się zbyt spektakularnego nic nie działo, no to wiecie, tak leciutko trzeba tam dopomóc, żeby ten efekt był taki troszeczkę wow, to jest ten efekt wow. I teraz nagle wszyscy mówią, no widzisz, mówiłem ci, klimat się ociepla. I teraz tu masz skutki tego wszystkiego, więc tu grzecznie teraz, panie, pan płaci. Bo jak nie, to będzie jeszcze gorzej. Rozumiecie? Rozumiecie? No. Czytajcie między wierszami, tak to może powiem. Także moi drodzy, taki mamy świat kolorowy, fajny. Zostaw oczywiście kciuka do góry, kciuka na dół też możesz zostawić, którego uważasz za dobrego. Każdy się liczy, tutaj zostaw komentarz, jakikolwiek, może nawet i parę uśmiechniętych buziek lub płaczących buziek, jakie wolisz, które ci się podobają. To cię nic nie kosztuje, a nam pomoże ten film dotrzeć do szerszej publiczności, żeby po prostu algorytm widział, że coś się tutaj dzieje. To tak nam możesz pomóc, żeby ten film poszedł dalej, bo i tak przypuszczam, że on będzie ucięty całkowicie, o ile w ogóle nie wyparuje, bo to też jest całkiem możliwe, że może i w ogóle wyparować. Wcale bym się nie zdziwił. Także no, to by było na tyle, moi drodzy, i dlatego my też nosimy właśnie to, czy też ten mały. O, to my to nosimy. Kto wie, ten wie, po co to jest. To już wiele razy mówiłem, po co to jest. Związane to jest z pierwszą częścią filmu, o której mówiłem. No właśnie, wiecie, halo, halo. To jest głównie z tym związane i dlatego my to nosimy.
A że z tym sklepem mamy jeszcze teraz bardzo fajny konkurs, to kupując cokolwiek z tego sklepu, właśnie może nawet i takie cuda, jeżeli chcesz sobie je zakupić, to znajdziesz wszystko w opisie tego filmu, linki do tego też i do całych zestawów z tym, gdzie wychodzisz dużo taniej niż na pojedyncze sztuki, to możesz sobie to zakupić i wpisz w uwagach do zamówienia konkurs szamanem. I do 24 sierpnia zostaw nam tutaj jakąś fajną historię z produktem, z którym zakupiłeś z tej strony i wtedy będziemy kogoś wybierać, kto otrzyma bon na 6000 zł do tego sklepu i będzie mógł tam sobie kupić co tylko będzie chciał za ten bon. Ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka, pełnego słoneczka. Także tyle na dziś, trzymajcie się.